Pod choinką znalazłem prezent dla E24. Jedźmy do garażu go rozpakować. Snow on the driveway, rust on the fender, phone full of Merry Christmas. I keep turning this wrench tighter, radio play some old carol, static incher in the air, oil stains on my red sweater, smell of winter and repair. Christmas in the garage, engine parts on the floor, grease on my hands, salt on the door, family in the kitchen, calling my name through the cold. Christmas in the garage, feels broke but kinda gold. Steam from my breath, clouds in the headlights, frozen bolts fight back, knuckles aching from the fight. Yeah. Door cracked open, I see warm light down the hall, but this busted old sedan needs a miracle most of all. Christmas in the garage, grandma yells food is ready, from a plate piled high and wide. Kiroji on a paper towel, little halos, pan fried. I sit on a milk crate throne, dough and butter on my tongue. Taste of home in the drafty air, every laugh keeps the metal young. Call finally coughing awake, a shaky little roar. Oh yeah. I wipe my hands on my jeans, kick the jack, close the door, carry pierogi in both pockets as I head back to the light. Grease. Dough in December, all fixed up tonight. Christmas in the garage, Christmas in the garage. Christmas in the garage. Snow on the driveway, rust on the fender, phone full of Merry Christmas. I keep turning this wrench tighter, radio play some old carol, static incher in the air, oil stains on my red sweater, smell of winter and repair. Christmas in the garage, engine parts on the floor, grease on my hands, salt on the door, family in the kitchen, calling my name through the cold. Christmas in the garage, feels broke but kinda gold. Steam from my breath, clouds in the headlights, frozen bolts fight back, knuckles shaking from the fight. Yeah. Door cracked open, I see warm light down the hall, but this busted old sedan needs a miracle most of all. Christmas in the garage, grandma yells food is ready, from a plate piled high and wide. Kiroji on a paper towel, little halos, pan fried. I sit on a milk crate throne, dough and butter on my tongue. Taste of home in the drafty air, every laugh keeps the metal young. Call finally coughing awake, a shaky little roar. Oh yeah. I wipe my hands on my jeans, kick the jack, close the door, carry pierogi in both pockets as I head back to the light. Grease. Dough in December, all fixed up tonight. Christmas in the garage, Christmas in the garage. Christmas in the garage. Zanim przejdziemy do rozpakowania prezentu, jakie E24 znalazło pod choinką, chciałbym z tego miejsca podziękować każdemu z Was, który przyczynił się do rozwoju tego kanału, ponieważ wybiła niedawno liczba 1000 subskrybentów, co jest takim pierwszym krokiem milowym każdego małego twórcy. I z tego miejsca chciałbym po prostu powiedzieć szczere dziękuję. Dziękuję każdemu z Was. Jesteście niesamowici, dużo to dla mnie znaczy. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy.
I nie zwalniam tempa. Na przyszły rok 3000 subskrybentów jest taki cel. W tym roku był 1000, udało się to osiągnąć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się te 3000 osiągnąć, a może i nawet więcej. Na pewno nie chcę zwalniać tempa, nie chcę się zatrzymywać. Bardzo spodobało mi się tworzenie tego kontentu i chciałbym go w przyszłym roku kontynuować. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo. A teraz rozpakujmy ten prezent. Rozpakujmy finalnie paczkę. Instrukcja obsługi. Już wiecie, co to dokładnie jest. Jest to sterowanie cyfrowe do Aira. Tu mamy pilocik. Tu są jakieś zaworki. Wam pokażę. Jakieś 2 zaworeczki. Tutaj jest przekaźnik. Czujnik prawdopodobnie ciśnienia do butli. I tutaj jest główne serce tego wszystkiego, czyli nasza wyspa sterująca. Cyfrowa. Cała czarna, elegancka. Wyciągnijmy to jeszcze. Przewody. Antenka do pilota. Do wyspy. No i ostatnia rzecz, która jest, czyli nasz przewód zasilający z dość sporych rozmiarów bezpiecznikiem. Tak, i to jest wszystko, co znajduje się w tej paczce. I to jest właśnie ten prezent dla E24. Sorry that I know that I'm sick, I really need some help. Trying to get a job. Feeling like a bitch, you know that I fucking. Zanim przejdziemy do planów na 2026 rok, przedstawię status tego samochodu, jak wygląda teraz. Więc tak. Samochód ma zrobione zawieszenie przód, układ kierowniczy z przodu ma zrobiony. Zawieszenie z tyłu, jak widzieliście, jest rozebrane. Czeka na termin w styczniu na lakiernię proszkową. Wtedy też zawiozę śrubki, wszystkie blaszki, elementy inne do galwanizacji. I sobie złożymy na gotowo cały tył. Też go trochę odświeżę. Wtedy ten temat, jak wspomniałem w poprzednim materiale, będzie już zamknięty. I tak naprawdę pod pokrywą silnika tam jest zrobiony układ chłodzenia. Jest wymieniona chłodnica, pompa wody, wspomaganie też jest zrobione, także ten temat silnikowy zostawiam w spokoju na ten sezon. I myślę, że jest tyle zrobione. No i koło jest wstępne, tak? Z gwint z kołem, także wstępnie mamy auto jako tako spasowane. A co w 2026 chciałbym zrobić? Więc tak, zacznijmy od skończenia zawieszenia i całego podwozia, bo chciałbym to wszystko, żeby było nowe. To jest priorytet na ten sezon. Układ paliwowy, przewody paliwowe, układ hamulcowy też będzie robiony. To jest plan, bo zaciski trzeba zregenerować, trzeba je polakierować, może wrzucić jakiś big brake kit, kto wie. Wszystkie przewody, jak wspomniałem, też i serwo hamulcowe. Słyszałem, że można zaadaptować serwo z E90 i wtedy E24 hamuje tak jak współczesny samochód. No i też bym chciał to zrobić. Muszę się dowiedzieć, jak to zrobić. Jeśli się dowiem, na pewno to wam pokażę. Układ wydechowy też wymaga wymiany, bo jest seryjny po prostu. Chciałbym układ ze stali rdzewnej z jakimiś tłumikami, żeby nie brzmiał przesadnie głośno, żeby po prostu w razie potrzeby cieszył ucho, ale w trasie dalej zachowywał się komfortowo. Pierwotnie był plan, żeby kupić gotowca, ale po co kupywać gotowca, jak można zrobić coś samemu. I też to pewnie pokażę w kolejnym materiale w przyszłości, w 2026. Planem też na przyszły sezon fajnie by było, jakby był iRide. Chociaż nie jest priorytetem, ale fajnie jakby się wydarzyło to wszystko. Muszę tu skompletować to, jak wspomniałem, resztę galanterii. A propos galanterii, też będę musiał zregenerować wszystkie chromy, część z nich powymieniać, ale to wam pokażę wszystko. Wymienić lampy z tyłu, bo są spękane i przede wszystkim polakierować cały samochód. Kolor prawdopodobnie zostanie biały, lecz
nie Alpine Wise, jak jest obecnie. Także myślę, że dosyć sporo planów. Może nie brzmi to jako dużo, ale myślę, że finansowo naprawdę pociągnie za kieszeń. Oczywiście chciałbym zmienić koło, bo to nie jest docelowy wzór felgi, jaki bym chciał. Chciałbym zrobić własnego customa, zlecić firmie, żeby wykonała dla mnie. Chciałbym zrobić swap na V8. Nie powiem jeszcze jaką. Nie jest to V8 z BMW. Znaczy V8 z BMW jest jako opcja B. W przypadku, gdy opcja A nie wyjdzie, bo silnik się nie zmieści chociażby. Przyszłość pokaże. No i przede wszystkim wnętrze. Wnętrze ogarnąć, czyli opszyć fotele, opszyć boczki, opszyć deskę, wymienić głośniki, sprawić, że te wnętrze będzie przyjemne i no przyjemne po prostu w użytkowaniu w jeździe i troszkę bardziej współczesne, że tak powiem. Za sprawą może systemu audio, sprawnej klimatyzacji, innych foteli. Zobaczymy. To bym też chciał zrobić. I myślę, że wtedy auto będzie jako tako kompletne. Powiedziałem wam o prezencie. Podsumowałem status na dzień dzisiejszy. Powiedziałem, jakie mam plany co do samochodu na rok 2026 całościowo, więc tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak przejść się wokół samochodu i pokazać wam te wszystkie niedoskonałości, o których chwilę wcześniej mówiłem, więc zapraszam na mały tour. Zacznijmy od przodu. Nie będę otwierał tych drzwi, bo jest po prostu zimno na dworze. Chromy do odnowienia. Kieszenie, zobaczcie. One są do naprawy. Oczywiście te paski też do odnowienia. Tu błotnik jest lakierniczo słaby, ale maska, nie wiem czy zobaczycie. Tu jest krzywa po prostu. Tu gdzieś, tu wypukła. Ogólnie jest bardzo dużo na niej takich niedoskonałości. Przechodząc dalej, tu jest w miarę wszystko ok. Tu oczywiście brakuje zaślepek. To na drukarce 3D dorobię. Nie ma z tym problemów. Tu są chromy wszystkie do odnowienia. Ten i ten. Obudowy lusterek są białe. Może założę z przedlifta chromowane. To wszystko też jest do lakierowania, do odnowienia. Tu idźmy dalej. Tu będzie fajnie widać. Tu jest białe, tu jest żółte. Ten szyberdach jest po prostu innego koloru. Uszczelka wokół szyberdachu też zdegradowana jest tragiczna. Tak samo tutaj. Uszczeleczka nie istnieje. Tu jakaś podwinięta jest. Tu tak samo. To jest po prostu matowe. Zamek. Kluczyk tutaj nie działa. Nie da się otworzyć auta od strony kierowcy. Oczywiście klamka działa. Wnętrze. Tu trochę rozjaśnię i wam pokażę, bo tu się dzieje najwięcej. To jest tragiczne. To jest tragiczne. To jest tragiczne. Cała deska jest spękana. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj szybka pękła z tej strony. Tu też jest rozpruwane. Fotel wygląda tragicznie. Dywan też jest cały, ale to cały brudny. Deska, jak wspomniałem, porwana. U pasażera to jeszcze jest gorzej. Pozwólcie, że tam tylko wam pokażę. Wygląda to tak. Tu w ogóle nie ma tej łapki. Fotele też oczywiście nie mają tu takich plastików. Tu też rozerwany. Także wnętrze, jak widać, jest opłakanym stanie. Przechodząc dalej, tu jest w miarę git, wszystko w miarę git. Chromy. Ramka lamp zdegradowana. Ta lampa też jest tutaj pęknięta, w tym miejscu. Odstająca kieszeń, to trzeba spasować. Tu oczywiście trzeba chromy odnowić. Tu też lakier, znaczek jest do zrobienia. Obecnie ten znaczek kosztuje 900 zł, co mi się nie uśmiecha wydawać.
no ale przerobimy, jest niby sposób na to, będę próbował, też wam pokażę. Tu też jest zniszczony 635 CSI, ale to będę zmieniał przy okazji silnika na inny napis, też w tym klimacie. Tutaj odstaje też ta kieszeń. Tu od razu przechodzimy płynnie do pęknięcia lampy, które tu jest bardzo widoczne. No, o tych paskach to już nie wspomnę, nie? Że wyglądają bardzo źle. Antenka jest wymieniona, ale tu już widać, co się dzieje. W tym dokładnie miejscu przepolerowany jest lakier i tu idzie taka linia, gdzie ktoś lakierował bezbarwnym ten akryl i tu i ten cały bok jest lakierowany aż do... Zresztą widać, jak on jest taki bardziej żółty tu niż na przykład klapa, nie? I on jest lakierowany, rozjaśnię trochę, aż do linii drzwi tutaj. Może zobaczycie, widać troszeczkę na nagraniu, jak to tutaj jest przejście lakieru, jak to źle wygląda z przodu. Sytuacja jest tak, jak opisywałem. Także tak samo te uszczelki i to co jest istotne, ten chrom jest złamany razem z tym plastikiem tutaj. Także też jest do wymiany, a ponoć ten chrom jest dosyć drogi w zakupie. Oczywiście uszczelki drzwi też do wymiany, uszczelki klapy, w ogóle uszczelki są do wymiany, tak? Co się da uratować, to się da, co się nie da, to nie da. Ale ogólnie to, co wam pokazałem, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, które wymagają inwestycji czy przewalania kasy w ten samochód. No i tak wyglądają niestety klasyki i z tym trzeba się mierzyć i wiedzieć, że przy okazji zakupu E24 z takimi problemami można się spotkać. Ja szczerze mówiąc spodziewałem się dużych kosztów, ale nie spodziewałem się tych kosztów aż takich. No ale niestety jest jak jest. Jak się powiedziało A, to się powie i B. I zrobimy ten wóz tak, żeby był według mnie idealny. Co mi zostaje tak naprawdę? Jeszcze tu wam pokażę szybko. Trochę się przebija. Półka z tyłu też jest cała porwana. No ogólnie całe wnętrze jest w tragicznym stanie. I w sumie co mi zostaje, to z tego miejsca życzyć wam wszystkiego dobrego w nowym roku 2026, żeby te wasze motoryzacyjne projekty dobiegły w końca i w końcu wyjechały w takiej formie, o jakiej sobie wymarzyliście, czy zakupu nowych projektów, tych wymarzonych Dreamcarów. Jeden z tych Dreamcarów było E24 dla mnie, więc trzymam też za was kciuki, wszystkiego dobrego, a my się widzimy już w nowym roku z odcinku z upgrade'em w małym garażu i takim typowym daily, powiedzmy to. Do zobaczenia, jeszcze raz wszystkiego dobrego w 2026 i widzimy się wkrótce. Siema.